Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o nocie Wołkowa, dokumencie, na podstawie którego Sowieci w styczniu 1943 roku pozbawili wszystkich Polaków w Związku Sowieckim polskiego obywatelstwa. Dowiecie się, jakie znaczenie miała ta nota dla polityki premiera Władysława Sikorskiego w jego relacjach z Sowietami i aliantami. To zupełnie nieznany fragment polskiej historii czasów II wojny światowej. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Andy Sadanowicz, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz Kancelaria Adwokacka Prawo Filipa w Warszawie. Początek roku 1943 nie zapowiadał się źle. Wojna wchodziła w decydującą fazę. Po raz pierwszy alianci mogli mieć nadzieję na jej zwycięskie zakończenie w przyszłości. Związek Sowiecki zdołał rozerwać pierścień niemieckiego okrążenia wokół Leningradu i zbudować linię zaopatrzeniową dla głodującego od wielu miesięcy miasta. Pod Stalingradem ginęła niemiecka 6. Armia generała von Paulusa, okrążona przez siły Armii Czerwonej. Na froncie afrykańskim trwały zacięte walki w Maroku, Algierze i Tunezji. W listopadzie poprzedniego roku w Afryce wylądowały potężne siły aliantów, mające zdecydowaną przewagę nad Niemcami. Mogło się wydawać, że niebawem dla Hitlera i jego wojsk urzeczywistni się najczarniejszy scenariusz, jakim będzie powstanie tzw. drugiego frontu. W styczniu 1943 roku w marokańskiej Casablance trwały ostatnie przygotowania do konferencji z udziałem alianckich przywódców, która miała zdecydować o losach wojny. Aliantom chodziło przede wszystkim o to, aby wspólnie uzgodnić terminy i kierunki dalszych uderzeń, które przesądzą o ostatecznej klęsce hitlerowskiej III Rzeszy. Nas, Polaków, do Kasablanki nie zaproszono. Premier polskiego rządu w Londynie, generał Władysław Sikorski, w zaistniałej sytuacji postanowił poprosić o pomoc w polskich sprawach, zanim jeszcze zaczną się obrady w Kasablance. Ta pomoc wydawała mu się konieczną, zwłaszcza jeśli idzie o nasze relacje z Sowietami, które były nie najlepsze. To od nich zależało rozwiązanie wielu ważnych polskich spraw, w tym tej najważniejszej dotyczącej polsko-sowieckiej granicy po zakończeniu wojny. W tym celu Sikorski udał się do Stanów Zjednoczonych, aby spotkać się z amerykańskim prezydentem Franklinem Delano Rooseveltem. Po cichu Sikorski liczył na to, że przekona go do uderzenia na Europę przez Bałkany, co mogłoby zapobiec wkroczeniu sowieckiej Armii Czerwonej do Polski. To dałoby nam szansę na zachowanie suwerenności i wolności. Ale pomimo wysiłków Sikorskiego w czasie tego spotkania, żadna deklaracja w sprawie Polski ze strony Roosevelta nie padła. Roosevelt przemilczał pomysł uderzenia aliantów na Bałkany, a potem dalej w kierunku Europy Środkowej. Amerykański prezydent umiejętnie też spychał podnoszone przez Sikorskiego inne polskie sprawy. Zniecierpliwiony tym Sikorski wysłał więc Rooseveltowi sygnał o tym, że w takiej sytuacji Polacy będą musieli poszukać kontaktów politycznych, a może nawet i wojskowych z Niemcami. Sikorski wypowiedział te słowa jakby od niechcenia i z półuśmiechem, ale te słowa rzeczywiście padły w tej rozmowie. Po ich wyartykułowaniu Roosevelt zamilkł. Chwilę później dał Sikorskiemu jasno do zrozumienia, że musi już kończyć spotkanie.
Zanim jednak do tego doszło, urzędnik amerykańskiego Departamentu Stanu skrupulatnie odnotował rzucone mimochodem przez Sikorskiego słowa o alternatywnych działaniach, jakie może podjąć strona polska, jeśli polskie interesy nie zostaną należycie zabezpieczone. Tyle tylko, że sporządzony przez amerykańskiego urzędnika protokół z tego spotkania nigdy nie ujrzał światła dziennego. Dla nas, Polaków, relacje z Sowietami były wtedy kluczowe. Zdecydowanie największym problemem w tych relacjach, jak ujął to w swojej analizie Tadeusz Romer, polski ambasador w Moskwie, była sprawa przebiegu polsko-sowieckiej granicy, która nadal była niejasna. W podpisanym 30 lipca 1941 roku z Sowietami układzie, tzw. układzie Sikorski-Majski, sprawa ta została, mówiąc oględnie, niedomówiona, a to powodowało, że każda ze stron interpretowała ją inaczej. Dla nas, Polaków, wyrzeczenie się przez Związek Sowiecki zawartego z Niemcami paktu odnośnie podziału Polski, czyli paktu Ribbentrop-Mołotow, oznaczało, że w sprawie polsko-sowieckiej granicy wracamy do stanu, który został zdefiniowany w traktacie ryskim z 1921 roku, kończącym wojnę polsko-bolszewicką. Z kolei dla Sowietów dokonana jesienią 1939 roku inkorporacja terenów wschodniej Polski, czyli tzw. terenów zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, tego wcale nie oznaczała. Według wykładni Sowietów ustalona jesienią 1939 roku granica nie została unieważniona układem Sikorski-Majski, ponieważ w ich ocenie stała się ona dowodem samostanowienia o swoim losie ludności tych ziem, co ostatecznie usankcjonowała sowiecka konstytucja. Krótko mówiąc, Sowieci od naszej zgody na inkorporowanie przez nich tych ziem uzależnili załatwienie wszystkich innych spraw, które były dla nas istotne w aspekcie polsko-sowieckich relacji, czyli kwestii obywatelstwa polskiego ludności inkorporowanych przez nich terytoriów, obozów pracy i więzień, przymusu służby wojskowej, pomocy prawnej, konsularnej, społecznej, edukacji, domów i instytucji opieki oraz sprawy rekrutacji do polskiego wojska i działania polskiej administracji. Słowem, całości spraw związanych z życiem Polaków, którzy znaleźli się w Związku Sowieckim. Ambasador Romer w swojej analizie starał się jednak być bardzo obiektywny i dlatego zwracał też uwagę na sowiecki punkt widzenia w relacjach z nami. Otóż według Romera zwolnienie z obozów Polaków w lecie 1941 roku znacznie osłabiło potencjał sowieckich obozów pracy. Utworzenie z kolei polskiej armii w Związku Sowieckim w jego ocenie sprawiło, że wewnątrz kraju pojawiło się obce wojsko, obcy aparat informacyjny i niezależne polskie instytucje. Krótko mówiąc, wszystko co polskie stało się wówczas w Związku Sowieckim uprzywilejowane. Takie odczucie, zdaniem Romera, mogło powstać wśród rdzennej sowieckiej ludności. To, jak podkreślał Romer, mogło wzbudzać niechęć do przebywających w Związku Sowieckim Polaków, nie ukrywających zresztą specjalnie swojej urazy do Sowietów. W każdym razie, udający się na spotkanie z Rooseveltem, premier Sikorski liczył na amerykańskie pośrednictwo bądź arbitraż w polsko-sowieckich sprawach podczas ewentualnej jego rozmowy ze Stalinem w Kasablance. Tyle tylko, że Stalin do Kasablanki nie przybył, wymawiając się trudną sytuacją na sowiecko-niemieckim froncie. Co więcej, 16 stycznia 1943 roku do ambasady polskiej w Moskwie wpłynęła nota Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych w sprawie obywatelstwa polskiego Polaków w Związku Sowieckim. Ta nota, nazwana później notą Wołkowa,
zapewne od nazwiska jakiegoś sowieckiego urzędnika niższego szczebla, była bezprecedensową notą w historii dyplomacji. W istocie bowiem zawierała ona arbitralną decyzję sowieckich władz odnośnie Polaków przebywających w Związku Sowieckim. Otóż na jej podstawie wszyscy z nich stali się automatycznie obywatelami sowieckimi. Nieważne było to, gdzie się urodzili, nieważne było to, jakiego byli pochodzenia i nieważne było to, w jakim charakterze znaleźli się w Związku Sowieckim. Krótko mówiąc, w rezultacie tej noty po 16 stycznia 1943 roku nie było już kilku milionów Polaków w Związku Sowieckim, bo tak należy szacować ich łączną liczbę. W jednej chwili stracili oni swoje wszystkie prawa. Można było więc ich wcielać do Armii Czerwonej, można było zabierać im dzieci i oddawać do sowieckich sierocińców. Sowieckie władze mogły z nimi zrobić wszystko. Nic dziwnego, że dochodziło wówczas do niezwykle dramatycznych sytuacji z udziałem Polaków. Jak możemy przeczytać w jednej z depesz ambasadora Romera do Londynu, sowieckie NKWD aresztowało w marcu 1943 roku żonę urzędnika polskiej ambasady i referenta w dziale do spraw opieki w Kujbyszewie, Mariana Majerowicza, za nieprzyjęcie dokumentu potwierdzającego otrzymanie sowieckiego obywatelstwa. Ich 11-letnie dziecko zostało umieszczone w sowieckim sierocińcu. Takich przypadków z udziałem Polaków było wówczas w Związku Sowieckim setki. Jest jasne, że nota Wołkowa była pomysłem Stalina. Tylko on mógł ją wymyślić i nakazać wdrożenie jej w życie. Wiedzieli o tym zarówno premier Sikorski, jak i ambasador Romer. Generał próbował ukrywać treść noty Wołkowa przed rodakami. Głównie dlatego, że oznaczała ona całkowitą klęskę jego polityki, opartej na irracjonalnej wierze w możliwość ułożenia naszych relacji z Sowietami, nawet w sprawach tak trudnych jak polsko-sowiecka granica. Jednak to się Sikorskiemu nie udało, bo udać nie mogło. Nota Wołkowa została po jakimś czasie wyniesiona z polskiego MSZ i trafiła do opinii publicznej. Skutki tego były tragiczne, bo zachwiały polską jednością, która wtedy była nam tak bardzo potrzebna. Widać to było zwłaszcza w szeregach polskich sił zbrojnych. I tak przykładowo kilku polskich lotników po ujawnieniu noty Wołkowa publicznie spoliczkowało generała Stanisława Ujejskiego, dowódcę polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii, który przyjął zaproszenie na raut z sowieckiej ambasady w Londynie z okazji święta Armii Czerwonej. Polskie wojsko po ujawnieniu noty Wołkowa zaczęło po prostu się buntować przeciwko Sikorskiemu. Widać to było najbardziej w szeregach armii Andersa na Bliskim Wschodzie, której żołnierze pozostawili w Związku Sowieckim wielu swoich bliskich. Sam Anders zażądał wówczas od Sikorskiego rezygnacji z funkcji naczelnego wodza bądź premiera, jasno podkreślając konieczność podziału władzy, jaką dysponował Sikorski. Anders liczył na to, że w ten sposób Sikorski zostanie pozbawiony decydującej roli w kreowaniu polskiej polityki, zwłaszcza tej jej części, która dotyczyła naszych relacji z Sowietami. Sikorski znalazł się więc w fatalnym położeniu. Odnalezione przed kilkunastoma laty depesze, jakie w okresie od 16 stycznia do 13 kwietnia 1943 roku wymieniane były pomiędzy ambasadami w Moskwie i Kujbyszewie, a rządem polskim w Londynie, dobrze pokazują to, jak dramatyczne działania usiłował podejmować wówczas Sikorski. Sikorski dobrze wiedział, że zerwanie relacji z Sowietami nie leży w polskim interesie.
Z drugiej strony wiedział też, że wcześniej czy później może do tego dojść. Sikorski chciał, aby, jeśli już do tego dojdzie, cała odpowiedzialność za to spadła na barki Sowietu. Póki co nalegał na ambasadora Romera i jego urzędników, aby nie dopuścili do ziszczenia się takiego scenariusza. Tyle tylko, że ten wreszcie nadszedł, bo musiał nadejść. 13 kwietnia 1943 roku niemieckie radio poinformowało o ujawnieniu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu, którzy zostali zamordowani przez Sowietów. Naszą reakcją na to był wniosek do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o wyjaśnienie tej zbrodni. Dla Stalina była to wymarzona okazja do tego, aby ostatecznie zerwać stosunki z rządem Sikorskiego i oskarżyć go o współdziałanie z Niemcami. W moim następnym filmie opowiem Państwu o tym, dlaczego CIA, najważniejsza amerykańska agencja wywiadowcza po wojnie, zajęła się handlem narkotykami. Dowiecie się, dlaczego tym przestępczym biznesem zajmowała się razem z amerykańskimi mafiozami. Ten film zatytułowałem „Dlaczego CIA handlowała narkotykami”. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Andy Sadanowicz, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz Kancelaria Adwokacka Prawo Filipa w Warszawie, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan, Jan Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.